Witajcie kochani, Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia, kanał poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, promocji w ogóle zdrowia, wszelkich działań prowadzących ku temu. To jest taka uwaga przede wszystkim dla tych, dla tych gości, którzy może po raz pierwszy zawędrowali na mój kanał, chcą coś więcej wiedzieć, więc w pierwszych słowach często o tym mówię. A więc na tym kanale mówimy o roli odżywiania, o roli niezbędnej już suplementacji odżywiania, na temat destrukcyjnych pól magnetycznych i terapeutycznych pól magnetycznych, natomiast roli dźwięków, na temat roli wody w organizmie. No z wody się przeskładamy w 70% przeciętnie. Mówimy o oddziaływaniach, o relacjach między nami, o tym, jak radzić sobie ze stresem, i omawiamy wiele różnych innych po prostu historii, które mają na nas po prostu wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Mamy być zdrowi, mamy być sprawni pod każdym względem. Jeżeli umieramy, to jest pewność na 100%, że każdy z nas wcześniej czy później odejdzie. Dobrze byłoby, żeby jak najpóźniej i w zdrowiu, sprawności, a nie umierać powiedzmy przez 2-3 lata z odleżynami, w odchodach, w hospicjach i tak dalej, bez możliwości poruszania się, ubezwłasnowolnienie dosłownie, więc jest jakość również umieranie. Ale teraz, kochani, o czym będzie mowa? Temat widzicie, chodzi o żywność, dlaczego akurat obecne warzywa, owoce nie mają tej wartości, co warzywa, owoce sprzed 50, 60, 70 lat. Mamy tyle różnych odmian, tyle nowych, no tego wszystkiego na polskim rynku chociażby. Ja pamiętam lata 60., 70., gdzie nie było cytrusów. 2 razy do roku, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, wypowiadały się komunikaty w radiu, w telewizji. Już 2 statki stoją na redzie w Gdyni z cytrynami z Kuby. I to była wrzutka, powiedzmy, czy pomarańczami z Kuby. Mm, I to była taka wrzutka dla narodu, że och, nareszcie będą prezenty. To pachniało. Wszyscy ci, którzy mniej więcej w moim wieku są, to wiedzą, o czym ja doskonale mówię. A dzisiaj mamy na półkach sklepowych jest tego jedzenia od metra. Możemy wybierać, przebierać, tylko pytanie, jaką to ma wszystko wartość. I dlaczego o tym w ogóle mówimy? Jaki jest kontekst tego wszystkiego? Dlatego, że ogromna masa z nas, ja też przed wielu laty o tym nie miałem pojęcia, nie łączyła jakości produktów do jedzenia, czyli żywności, pokarmów, posiłków, a nie samych produktów do jedzenia, z oddziaływaniem na funkcjonowanie naszych organizmów, oddziaływaniem psychofizycznym. A więc jak to się odbywa na tle fizycznym, jak wyglądają nasze ciała, czy jesteśmy sprawni, czy nie i tak dalej, czy się szybciej starzejemy, wolniej się starzejemy i tak dalej, jak sobie radzimy w chorobach, które mogą się zdarzyć, i jak funkcjonują nasze mózgi, nasze układy po prostu nerwowe i tak dalej. Jak odnosimy się jeden do drugiego, bo to też ma znaczenie. Co ci stary leży na wątrobie? Coś takiego, taką skwaśniałą gębę masz. No słuchajcie, no ta skwaśniała gęba świadczy o tym, że coś nam leży na wątrobie. A wiesz, ta sprawa to mi leży kamieniem na wątrobie. Oczywiście, że leży. No skwaśniała gęba, stary weź odkwaś mózg, zobaczcie te powiedzenia. Wiecie, o czym się zajmuję, mówię o odkwaszaniu od wielu, wielu lat. Tak prawdę mówiąc, a to więc to ma znaczenie. Nawet w zwykłych powiedzeniach jest ta prawda. I teraz, kochani, mamy ponad 70 chorób. Ponad 70 chorób, z którymi tak zwana medycyna oficjalna, akademicka nie jest w stanie sobie poradzić. Ja już nie będę mówił, dlaczego nie chce nie może poradzić, nie chce poradzić i tak dalej, ale jedną z przyczyn to jest nasze jedzenie. Warto sobie uświadomić, że wielokrotnie mówię w audycjach i podczas prelekcji na szkoleniach, że przecież każdy z nas w ciągu roku wtłacza w siebie od 700 mniej więcej do 1000 kilogramów produktów do jedzenia, których nie można nazwać żywnością. Dlaczego nie można nazwać żywnością? Bo te produkty do jedzenia zawierają konserwanty, barwniki, polepszacze, spulchniacze, radionuklidy, pestycydy, mikro, nanoplastik i tak dalej, i tak dalej. Jako ludzkość wyprodukowaliśmy kilkaset tysięcy różnych chemikaliów,
I one trafiają do naszego otoczenia. Oczywiście ja wiem, że to w tym momencie wygląda, to jest tak strasznie, że ja straszę. Nie, nie, nie. Chodzi o fakty. Słuchajcie, kochani. Jeżeli wiemy, z czym się mamy zmierzyć, to inaczej wówczas możemy podchodzić. Możemy znaleźć, zacząć szukać jakichś rozwiązań. Natomiast jeżeli nie wiemy, co nas zabija, co powoduje nasze choroby, no to jest bida z nędzą. I teraz znowu się przyczepię do oficjalnej medycyny, bo wielu tych przedstawicieli tej oficjalnej medycyny, z małymi wyjątkami, chwała, że są te wyjątki, wielu tych przedstawicieli uważa się za bogów, oni wiedzą, oni posiedli wszystkie rozumy, oni mają leki. Kilka dni temu na YouTubie, na kanale Zero oglądałem fragmenty pewnej audycji, bo całości nie dałem rady po prostu wysłuchać. Tam akurat występował młody rezydent, lekarz, który jest onkologiem i opowiadał o kosztach leczenia, o tym, jak się leczy i tak dalej. I tam padły takie stwierdzenia, że operacja, radioterapia, chemioterapia, jeżeli się zastosuje, to usuwa z organizmu wszystkie komórki nowotworowe. To ja nie rozumiem, kto temu młodemu lekarzowi wtłoczył taki idiotyzm do głowy. I jak operacja, radioterapia lub chemioterapia może usunąć wszystkie komórki nowotworowe z organizmu? Kochani, nawet my dzisiaj siedzimy, rozmawiamy, ja nagrywam tę audycję, i przyznaję, tak, mam w sobie komórki nowotworowe. I wy również macie komórki nowotworowe. Nieraz się śmieję podczas różnych moich prelekcji, że słuchajcie, mam dwie wiadomości. Jedną z bardzo złą dla was, a drugą do bardzo dobrą. A jaka to jest bardzo zła? To, że wszyscy macie w sobie komórki nowotworowe. Panie Ruszo, a jaka jest dobra? To, że prelegent również ma. Jeżeli komuś się to poprawi samopoczucie z tego tytułu, to niech wie. A więc jak można usunąć wszystkie komórki nowotworowe? Na Boga, ludzie, opamiętajcie się. Chciałbym powiedzieć do tych wszystkich przedstawicieli medycyny. Kto wam napluł tych idiotyzmów w ogóle? I teraz, to w takim razie, jeżeli nawet guz zostanie wycięty, to tak na marginesie, to co, ze wszystkimi komórkami, to dlaczego ewentualnie nowotwór wraca i po okresie remisji ewentualnie jest metastaza, czyli przerzuty. Pół roku i przerzuty, no niestety operacja się udała, wszystko w porządku, jestem już zdrowy, wycięto mi guzo, to, tamto, siamto i nagle jest powrót. 90% w przypadku śmierci z powodu nowotworu to są statystyki oficjalne. 90% przypadków śmierci z powodu nowotworów jest spowodowanych metastazą, czyli przerzutami. No i teraz wracam znowu do tematu. A co ma piernik do wiatraka, czyli co ma żywność do tego, jak się czujemy? No, ma kolosalne znaczenie. Nasz styl życia. Nasz styl życia, w tym sposób odżywiania się. Odżywiania się, a nie jedzenia. Co dzisiaj, kochani, jedzą nasze dzieci? Jedzą chłam. Fast food. Szybkie żarcie, szybkie jedzenie. Junk food. Śmieciowe żarcie. Dead food. Zdechłe żarcie, które nie zawiera nic. Dlaczego? Bo dzisiejsze rolnictwo, niestety jest coraz więcej danych, produkuje rośliny i później zwierzęta hodowlane, gdzie można powiedzieć, że w tych owocach, warzywach, w zbożach i tak dalej nie ma wystarczającej ilości minerałów, witamin, innych składników, również tak zwanych niezbędnych składników nieodżywczych, NSN, bo składniki odżywcze to przede wszystkim białka, tłuszczowce, cukrowce, błonnik i tak dalej, witaminy, minerały, natomiast są niezbędne substancje nieodżywcze, na przykład polifenole, zwane czasami tak zwanymi składnikami sekundarnymi, czy powiedzmy pożywka dla dobrych bakterii w nas. Tego już nie ma. Dlaczego? Dlatego, że i to jest mniej więcej tendencja, która się nasila od kilku dekad, czyli powiedzmy, musielibyśmy się cofnąć 50-70 lat do tyłu, do lat 50., 60. ubiegłego wieku.
spada wartość odżywcza systematycznie. Badań jest mnóstwo. Od około 2002 roku te badania zostały tak jakby utajnione, bo można było się wcześniej dogrzebać do oficjalnych danych, a później już nie. Trzeba naprawdę się naszperać, kochani. Ja szperam, to wiem, żeby zdobyć aktualne dane dotyczące zawartości składników tych odżywczych, nieodżywczych w warzywach, owocach, w ogóle w produkcji rolnej. Dlaczego tak się dzieje? No swego czasu, słuchajcie, ja skończyłem Politechnikę, maszyny i urządzenia rolnicze, Wydział Konstrukcyjny. Miałem być konstruktorem, trafiłem do szkoły rolniczej, prowadziłem mechanizację rolnictwa, ale zajmowałem się również, bo mnie to interesowało, produkcją roślinną i zwierzęcą. Uczyłem się, byłem zainteresowany, jak to się dzieje. I poznawałem tam przy okazji sposobu uprawy i to, co niszczy glebę. Na przykład orka ciągle na tej samej głębokości, gdzie wytwarza się tak zwana podeszwa płużna. Jeden z moich egzaminatorów, bardzo znany profesor, już w tej chwili nawet nie pamiętam jego nazwiska, bardzo zasłużony człowiek, opracowywał tak zwane głębosze, czyli maszyny do głębokiego spulchniania podglebia. Na głębokości pracowały na 70, nawet do 90 centymetrów. Chodziło o to, żeby spulchnić tam glebę, żeby ona nie była twarda, bo przecież korzenie różnych roślin potrafią przenikać, na przykład kapusta, na głębokość nawet 2 czy więcej metrów w głąb. I teraz, jeżeli trafia taka roślinka na bardzo twarde podłoże, to z trudnością się może przebić. A więc jest problem. A więc jest cały szereg przyczyn, które powodują, że dzisiaj mamy przepiękne owoce, przepiękne warzywa na półkach sklepowych, ale co z tego? Jaką one mają wartość odżywczą? A to wpływa na nasze zdrowie. Mamy czas dzisiaj, kochani, syndromu niedoborów, czyli brakuje nam witamin, minerałów i tych niezbędnych składników nieodżywczych. I mamy syndrom nadmiaru pestycydów, konserwantów, spulchniaczy, polepszaczy i tych wszystkich innych dziadostw, o których wcześniej już po prostu mówiłem. Więc jeżeli zgramy te dwa syndromy, syndrom, jeszcze raz powtarzam, niedoborów i syndrom nadmiarów, to o czym my mówimy? Jak może nasze ciało funkcjonować prawidłowo? Jeżeli do samochodu, do benzyniaka nalejesz słabej benzyny chrzczonki, to jak on będzie jeździł? Jeżeli zamiast dobrego, prawidłowego oleju nalejesz do silnika, robisz dolewkę z oleju przepałowego, to w jak krótkim czasie nastąpi zniszczenie tego silnika? I o te samochody, o te nasze domy my dbamy bardziej niż o siebie. To jest właśnie problem, kochani. Ja przepraszam, zawsze tak trochę z pasją mówię, ale po prostu no, taka jest rzeczywistość dzisiaj. I teraz, żeby nie wyglądało na straszenie, nie. Chodzi o wiedzę, chodzi o stwierdzenie faktów, co my dzisiaj mamy, w jakiej sytuacji jesteśmy, bo jeżeli wiemy, to możemy coś z tym robić. A wiele rzeczy możemy robić. Jeżeli nie mamy żywności dobrej, tylko musimy jeść to, co kupujemy w sklepach, to musimy dodatkowo dożywiać organizm i oczyszczać go. A więc jest niezbędna absolutnie suplementacja, o czym mówi wielu lekarzy i wielu naturopatów, którzy się tym zajmują. Studiowałem akurat u pani doktor nauk medycznych Brygida Dama, która ciągle mówiła, pisałem po prostu, do dzisiaj pamiętam to, co ona mówiła. W polskich rodzinach dieta jest wybitnie niedoborowa. Brakuje witamin, minerałów, innych składników. Docent Ożarowski, legenda, mówił, jesteśmy skazani na suplementację. Czy to się komuś podoba, czy nie? Nie chcę nawet słuchać tych wypocin niektórych niedouczonych jakichś ludzi, którzy mówią, że wystarczy się tylko prawidłowo odżywiać. A co znaczy prawidłowo? A skąd wziąć to jedzonko do prawidłowego odżywiania, jeśli tak dalej, i tak dalej? Gdzie jest Kowalski, który mieszka na 10. piętrze w Warszawie? Może będzie ogródek uprawiał u siebie tam wysoko? No nie. No, to są pewne realia. I teraz, kochani, a więc ta niepełnowartościowa żywność, te syndromy niedoborów i nadmiarów wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu.
Medycyna sobie nie radzi i nie poradzi. Jak ja słyszę, że znowu wynaleziono jakiś lek na raka, już ma załatwić sprawę. A ile tych nowotworów rodzaju? Bo inna sprawa, że każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem. To jest jeszcze tutaj dodatkowa rzecz, ale to tak nazywamy to rakami, no nie? Rakiem straszymy. Nie ma czegoś takiego, że raz zostanie odkryty lek na raka. Lek na raka to jest nasz styl życia przede wszystkim. I w tym między innymi sposób odżywiania się. Ja też, kochani, nie wiem, kiedy moja świeczka zgaśnie, w jakich okolicznościach i tak dalej. Mam za sobą pewną przeszłość, bardzo trudne życie z ogromem potwornych stresów, niewyobrażalnych wręcz. A więc też mam pewne zaszłości, które na pewno miały wpływ na to, jak dzisiaj też funkcjonuję, chociażby. Ale przynajmniej dzisiaj staram się coś robić. Od wielu, wielu lat się suplementuję. Od 12 lat bardzo regularnie, dzień w dzień. Każdy może to zrobić, jeżeli będzie chciał. No ale mniejsza z tym. Kochani, dzisiaj artykuł, zaraz za chwileczkę udostępnię ekran. Chodzi o to, żeby po prostu pobazować jeszcze niezależnie od tego, co mówię w tej chwili. Udostępnimy sobie ekran. Mam tutaj właśnie bardzo ciekawy artykuł z National Geographic. Oczywiście tutaj jest anglojęzyczna wersja. Linki jak zwykle będą udostępnione w opisie audycji. I temat owoce i warzywa są mniej odżywcze niż kiedyś. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że wiele z dzisiejszych produktów spożywczych nie zawiera już tylu witamin i składników odżywczych, co 70 lat temu, co może zagrażać zdrowiu ludzi i zdrowiu zwierząt oczywiście hodowlanych. Warzywa takie jak ta marchewka na łodydze z Endivii Freze są kluczowym źródłem składników odżywczych. Coraz więcej dowodów wskazuje, że wiele owoców, warzyw, zbóż uprawianych obecnie ma mniej składników odżywczych niż w przeszłości, co oznacza, że to, co jedli nasi dziadkowie, było zdrowsze niż to, co jemy dzisiaj, mówi Christy Ebi, nie wiem jak to się wymawia, będę mówił Ebi, może eBay, ekspertka do spraw zmian klimatu i zdrowia z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Po, poczekajcie, może tutaj zwiększę jeszcze, żebyście wy widzieli lepiej. Dobrze. I teraz dalej. Więc gdy spoglądasz na rzędy jaskrawo kolorowych owoców i warzyw w dziale warzywnym sklepu spożywczego, możesz nie zdawać sobie sprawy, że ilość składników odżywczych w tych uprawach zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich 70 lat. Coraz więcej dowodów z licznych badań naukowych pokazuje, że wiele owoców, warzyw i zbóż uprawianych obecnie zawiera mniej białka, wapnia, fosforu, żelaza, ryboflawiny, witaminy C niż te uprawiane dekady temu. Przegląd literatury naukowej opublikowany w numerze, o przepraszam bardzo, opublikowany w, no tak, bo to jest podkreśnik, który możecie mieć dojście do tego, opublikowany w numerze z czasopisma Foods 2004 roku określił ten spadek jako alarmujący i największe wyzwanie dla zdrowia przyszłych pokoleń. Jest to szczególnie istotna kwestia, jeśli więcej osób przejdzie na dietę głównie roślinną, co eksperci coraz częściej zalecają dla zdrowia publicznego i ochrony planety. No i tu się kłania oczywiście dieta karniwora, mięcho, mięcho, mięcho. Dobrze, jeżeli ktoś chce, to niech to robi. Człowiek jest wszystkożercą, ale bez przesady. Nawet Homo neanderthalensis nie zjadał codziennie mamuta. Jak raz udało się upalować na jakiś czas, raz na tydzień, może na 2 tygodnie, to się zażerali mięsem, a później były okresy głodówek. No to jest tak na marginesie. Spadek poziomu składników odżywczych spowoduje, że nasze organizmy będą miały mniej składników niezbędnych do obrony przed chorobami przewlekłymi. Podważy to wartość żywności jako środka zapobiegawczego. Mówi David R. Montgomery, profesor geomorfologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle i współautor wraz z Anne Bickle książki What's Your Food Ate?
Nawet dla osób, które unikają przetworzonej żywności i stawiają na świeże produkty, trend ten oznacza, że to, co jedli nasi dziadkowie, było zdrowsze niż to, co jemy dzisiaj. Mówi Christy Abbey, ekspertka do spraw zmian klimatycznych zdrowia z University of Washington w Seattle. Naukowcy twierdzą, że przyczyną problemu są współczesne procesy rolnicze, które zwiększają plony, ale zaburzają zdrowie gleby. Należą do nich metody nawadniania, nawożenia, zbioru, które zakłócają również niezbędne interakcje między roślinami a grzybami glebowymi i innymi, kochani, mikroorganizmami glebowymi, co ogranicza wchłanianie składników odżywczych z gleby. Problemy te występują w kontekście zmian klimatycznych i rosnącego poziomu dwutlenku węgla, które również obniżają zawartość składników odżywczych w owocach, warzywach i zbożach. Eksperci twierdzą, że ważne jest, aby zachować dystans do tych spadków i nie pozwolić, by te doniesienia zniechęciły nas do spożywania różnorodnych owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych w celu zachowania zdrowia. O, tutaj jest jedna sprawa, produkty pełnoziarniste. Są różne teorie na ten temat, że nie, zboża są niedobre i tak dalej. Dzisiejsze zboża to fakt, genetycznie modyfikowane, ale też trzeba umieć przetworzyć te zboża ze względu na obecność tak zwanych fitynianów i tak dalej, i tak dalej. Mają jednak nadzieję, że wyniki zachęcą więcej osób do dbania o to, jak uprawiana jest ich żywność, znaczy jak przygotowywana jest ich żywność. Większość ludzi wie, że to, co jemy, ma znaczenie. Jeśli sposób, w jaki hodujemy, przepraszam, nie hodujemy, tylko uprawiamy, translator, zwierzęta się hoduje, rośliny się uprawia. A więc jeśli sposób, w jaki uprawiamy naszą żywność, przygotowujemy, również ma znaczenie, otwiera to przed przeciętnym człowiekiem nowy, przekonujący powód, by dbać o praktyki rolnicze, mówi Montgomery. Nie możemy sobie pozwolić na utratę gruntów ornych w miarę wzrostu populacji. Musimy zapobiegać dalszym szkodom i pracować nad przywróceniem żyzności już zdegradowanym ziemiom. I teraz to na przykład brak orki chroni glebę przed uszkodzeniami i przynosi korzyści. Chodzi o tak zwane gospodarstwa regeneracyjne, które nie uprawiają pól w tym sensie klasycznego rolnictwa. Dalej. Alarmujące spadki zawartości składników odżywczych od witaminy C po żelazo. Jedno z największych badań naukowych, które zwróciło uwagę na ten problem, opublikowano w grudniowym numerze czasopisma Journal of the American College of Nutrition z 2004 roku. Korzystając z danych amerykańskich dotyczących składników odżywczych opublikowanych w latach 1950 i 1999, naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin zaobserwowali zmiany w stężeniu 13 składników odżywczych w 43 różnych uprawach ogrodowych, od szparagów i fasoli szparagowej po truskawki i arbuzy. Nie wiem, o co chodzi, kochani, tutaj jakiś problem z translacją, z tłumaczeniem. Spożywanie, zwróć uwagę, spożywanie surowych owoców i warzyw powodowało spadek zawartości białka. Nie, to jest po prostu najprawdopodobniej niewłaściwe przygotowywanie gleby pod uprawę owoców i warzyw powodowało spadek zawartości białka, wapnia i fosforu niezbędnych do budowy i utrzymania mocnych kości i zębów oraz prawidłowego funkcjonowania nerwów. Spadek dotyczył również żelaza, niezbędnego do transportu tlenu w organizmie. Tak. Dlaczego? Bo we krwi jest hemoglobina. Hemoglobina zawiera cząsteczki żelaza, które transportują tlen w organizmie. Oraz ryboflawiny kluczowej dla metabolizmu tłuszczów i leków. Spadł również poziom witaminy C, ważnej dla wzrostu i naprawy różnych tkanek w organizmie oraz funkcjonowania układu odpornościowego. Poziom spadku różnił się w zależności od konkretnych składników odżywczych i rodzaju owoców lub warzyw, ale generalnie wahał się od 6% dla białka do 38% dla ryboflawiny. Jedna z witamin grupy B.
W szczególności zawartość wapnia spadła najbardziej drastycznie w brokułach, jarmużu i liściach gorczycy, podczas gdy zawartość żelaza znacznie spadła w boćwinie, ogórkach i liściach rzepy. Szparagi, kapusta włoska, liście gorczycy i liście rzepy utraciły znaczne ilości witaminy C. Dalsze badania przeprowadzone od tego czasu potwierdziły, że poziom składników odżywczych maleje. Przepraszam, przegłuszę sobie gardło. A co to jest? Czysta woda osmotyczna, duża ilość soku z całej cytryny plus imbir. Po prostu starkowany. A więc dalsze badania przeprowadzane od tego czasu potwierdziły, że poziom składników odżywczych maleje. Badania opublikowane w styczniowym numerze czasopisma Foods z 2022 roku wykazały, że chociaż większość warzyw uprawianych w Australii miała stosunkowo podobną zawartość żelaza w latach 1980-2010, w przypadku niektórych warzyw zaobserwowano znaczące spadki. Spadki zawartości żelaza sięgające od 30 do 50% wystąpiły w przypadku kukurydzy cukrowej, ziemniaków o czerwonej skórce, kalafiola, fasolki szparagowej, groszku zielonego i ciecierzycy. Kochani, spadki 30 do 50%. Z kolei awokado odmiany Hass, pieczarki, boczwina, inna nazwa jakiejś tam boczwinki, faktycznie zyskały na zawartości żelaza. Eksperci twierdzą, że spadła również zawartość składników w zbożach. Badanie opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports z 2022 roku wykazało, że zawartość białka w pszenicy spadła o 23% w latach 1955-2016, a także odnotowano zauważalny spadek zawartości manganu, żelaza, cynku i magnezu. Ale alarmujące spadki mają również negatywny wpływ na osoby jedzące mięso. Przepraszam, ale wcześniej coś musiało wlecieć mi do tkawicy. Krowy, świnie, kozy, jagnięta żywią się teraz mniej odżywczymi trawami i zbożami, mówiąc Montgomery, co z kolei sprawia, że mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego są mniej odżywcze niż kiedyś, co powoduje utratę składników odżywczych w żywności. Na ten problem wpływa wiele czynników. Pierwszym z nich są nowoczesne praktyki rolnicze, których celem jest zwiększenie plonów. Ucząc się, jak uprawiać rośliny, by rosły większe i szybciej, rośliny nie są w stanie nadążyć za wchłanianiem składników odżywczych z gleby, ani syntetyzować ich wewnętrznie. Wyjaśnia Donald Davis z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Emerytowany chemik i badacz żywienia był głównym autorem przełomowego badania z 2004 roku, a także autorem kolejnych artykułów na ten temat. Wyższe plony oznaczają, że składniki odżywcze z gleby muszą być rozprowadzane na większą część upraw. To w efekcie prowadzi do rozcieńczenia składników odżywczych wytwarzanych przez te owoce i warzywa. Niestety, rolnicy otrzymują wynagrodzenie za wagę swoich upraw, za masę, co motywuje ich do działań, które nie są korzystne dla zawartości składników odżywczych, dodaje Davis. Kolejnym winowajcą są szkody w glebie spowodowane uprawami o wysokich plonach. Pszenica, kukurydza, ryż, soja, ziemniaki, banany, bataty i len korzystają ze współpracy z kluczowymi grzybami i innymi mikroorganizmami glebowymi, które zwiększają zdolność roślin do pobierania składników odżywczych i wody z gleby. Grzyby działają jak przedłużenie korzeni rośliny, mówi Montgomery. Jednak rolnictwo wysokoplenne zubaża glebę, co w pewnym stopniu ogranicza zdolność roślin do tworzenia partnerstw z grzybami mikoryzowymi, wyjaśnia Montgomery. Rosnący poziom dwutlenku węgla w atmosferze obniża również wartość odżywczą naszej żywności.
Jak wyjaśnia Kristen Eby, wszystkie rośliny posiadają szlaki fotosyntezy, poprzez które pobierają dwutlenek węgla z atmosfery, rozkładają go i wykorzystują do wzrostu. Jednak gdy uprawy, tak jak pszenica, ryż, jęczmień, ziemniaki, są wystawione na działanie wyższych poziomów dwutlenku węgla, wytwarzają więcej związków opartych na węglu, co prowadzi do wyższej zawartości węglowodanów. Ponadto, gdy stężenie dwutlenku węgla jest wyższe, rośliny te pobierają mniej wody, co oznacza, że pobierają mniej mikroelementów z gleby, mówi Eby. Eksperymenty opisane w czasopiśmie Science Advances z 2018 roku potwierdziły, że w 18 rodzajach ryżu po narażeniu na wyższe poziomy dwutlenku węgla zmniejszyło się stężenie białka, żelaza, cynku i kilku witamin z grupy B. Żeby było jasne, owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste nadal należą do najzdrowszych produktów spożywczych na świecie, ale konsumenci mogą nie otrzymywać składników odżywczych, na które liczą, z produktów roślinnych. A jeśli te spadki w poziomie składników odżywczych będą się utrzymywać, niektórzy ludzie mogą być narażeni na zwiększone ryzyka niedoborów niektórych składników odżywczych lub mieć mniejsze możliwości ochrony przed chorobami przewlekłymi poprzez prawidłowe odżywianie, twierdzą eksperci. Choć niedobory składników odżywczych dotyczą każdego, u niektórych osób są one bardziej nasilone. To jest słowo narażone. Czyli te osoby będą bardziej narażone na braki, na niedobory. Pszenica i ryż stanowią ponad 30% kalorii spożywanych na całym świecie, zauważa Kristen Eby. Każdy, kogo dieta w dużej mierze opiera się na tych zbożach, zwłaszcza osoby o niskich dochodach, mogą odczuć skutki zmniejszenia spożycia białka, witamin z grupy B i mikroelementów w tych zbożach. Te zmiany w diecie mogą prowadzić do niedoborów, takich jak niedokrwistość z niedoboru żelaza u kobiet i dziewcząt. Jak podaje Case Sowa, starszy dyrektor pewnie Case, może Chase Sowa, nie wiem, bo to się różnie czyta, starszy dyrektor do spraw polityki publicznej i badań w World Food Program w Stanach Zjednoczonych, spadek zasobów odżywczych stanowi poważny problem w krajach, które już teraz zmagają się z poważnym problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego. Aż 3 miliardy ludzi na świecie, z których większość mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, nie może sobie pozwolić na regularną, zdrową dietę, a co najmniej 2 miliardy cierpią na tak zwany ukryty głód, ponieważ brakuje im kluczowych mikroskładników odżywczych w diecie, mówi Sowa. Kochani, można powiedzieć, a co nas obchodzą te miliardy ludzi gdzieś żyjące daleko, daleko i tak dalej. Mnie ja obchodzę. Tak, jest to słuszne. Bliższa koszula ciału. Tylko ten tekst mówi wyraźnie, że w naszej kochanej Polsce, w naszym kraju, w naszej ojczyźnie jest również masa ludzi niedożywionych. I jeżeli nawet ktoś ma ogromne ciało, jest otyły, to znaczy, że jest niedożywiony i gromadzi masę toksyn, które trzeba uzupełnić. I takie osoby otyłe są, jeszcze raz powtarzam, zatoksycznione i są niedożywione, ich komórki są niedożywione. Ich organizmy są totalnie rozregulowane poprzez ten syndrom braku i syndrom niedoborów i syndrom nadmiaru. Ci ludzie nie mogą sobie pozwolić na dodatkowe niedobory składników odżywczych w żywności pochodzenia roślinnego. Niezależnie od tego, kto je spożywa, żywność o mniejszej zawartości składników odżywczych może również nie mieć innego ważnego atrybutu – smaku. A co my dzisiaj kupujemy? Truskawki wiosną, pięknie wyglądające, bierzemy do buzi bezsmakowe. Pomidory bezsmakowe, ogórki bezsmakowe praktycznie. Bardzo często. Wiele związków chroniących zdrowie nadaje również smak żywności.
Więc niektóre zmiany w praktykach rolniczych, które odpowiadają za niższy poziom składników odżywczych, są tymi samymi, które przyczyniają się do ich mdłego smaku. A właśnie, mówimy o tobie, bezsmakowych pomidorach, mdłych marchewkach. Nawet nie pamiętałem, że to akurat się pojawi w tekście. Dlaczego gleba jest kluczem do zwiększania zawartości składników odżywczych? Niestety, biorąc pod uwagę obecny przebieg globalnych zmian, mało prawdopodobne jest, aby poziom składników odżywczych w produktach uległ poprawie. Korzystając z modeli opartych na przewidywanym stężeniu dwutlenku węgla w atmosferze do roku 2050, naukowcy szacują, że zawartość białka w ziemniakach, ryżu, pszenicy i jęczmieniu prawdopodobnie spadnie o kolejne 6 do 14%. Zgodnie z badaniem opublikowanym w numerze przepraszam, Environmental Health Perspectives z 2017 roku, o ile dobrze to przeczytałem. Język mi się czasami plącze, jak za dużo mówię. W rezultacie 18 krajów, w tym Indie, może stracić ponad 5% białka w diecie. Trwają dyskusje, czy produkty ekologiczne są bardziej odżywcze niż te uprawiane konwencjonalnie. Jednak niektórzy naukowcy uważają, że jest to bezprzedmiotowe ze względu na znaczne pokrywanie się praktyk rolniczych i narażenie środowiska na dwutlenek węgla. Montgomery twierdzi, że wpływ praktyk rolniczych na zdrowie gleby to lepszy punkt odniesienia do oceny zawartości składników odżywczych w uprawach. Większość badań porównujących produkty z gospodarstw konwencjonalnych z żywnością uprawianą ekologicznie nie uwzględnia zdrowia gleby, które zdaniem Montgomery'ego jest najważniejszym czynnikiem. Jedną ze strategii poprawy jakości gleby jest rolnictwo regeneracyjne. Szeroki zestaw praktyk, które mogą przywrócić jej żyzność. Badanie opublikowane w styczniowym numerze czasopisma Life and Environment z 2022 roku pokazuje, że praktyki rolnictwa regeneracyjnego prowadzą do plonów o wyższej zawartości materii organicznej w glebie, lepszej jakości gleby oraz wyższej zawartości niektórych witamin, minerałów i fitochemikaliów. Te fitochemikalia, kochani, to są między innymi te właśnie niezbędne składniki nieodżywcze. Pierwszym krokiem jest pozostawienie gleby w spokoju w miarę możliwości i ograniczenie uprawy roli, co prowadzi do zubożenia jej w minerały. Kiedyś stosowano tak zwaną trójpolówkę. Co roku jakiś kawałek gleby odpoczywał. Ugorowanie było. Dzisiaj nie ma ugorowania, bo każdy kawałek gleby ma produkować. Sadzenie roślin okrywowych, które pokrywają glebę, chroniąc ją, takie jak koniczyna, życica, wyka, facelia, może pomóc zapobiegając erozji i hamując wzrost chwastów. To jednocześnie, kochani, stosowanie nawozów zielonych tak zwanych. Z kolei płodozmian roślin uprawianych na każdym polu może poprawić zawartość składników odżywczych w kolejnych uprawach. Jednak w większości przypadków najzdrowszą rzeczą, jaką może zrobić przeciętny konsument, jest kontynuacja spożywania różnorodnych produktów. I tutaj przy okazji, kochani, goryle, genotyp goryla różni się od genotypu człowieka podobno w 2–3%. I goryle mają ponad 250 roślin w swoim jadłospisie. Nie oznacza to, że codziennie zjadają 250 różnych roślin, tylko co pewien czas, każdego dnia coś jeszcze innego. Ale mają w swoim jadłospisie 250 roślin. Ile roślin my ludzie, w swoim jadłospisie? Buraczki, ziemniaczki, kalafiorek, marchewka, pomidorek, ogóreczek, fasolka szparagowa, ziemniaczek, pietruszka, to już jest 10, tak? No, doliczymy się może do 20, 30 w stosunku do 250 u goryla. Nie mówimy tu o 50% spadku gęstości odżywczej. Więc jeśli spożywasz różnorodne owoce i warzywa w różnych kolorach,
Kolor ma znaczenie, kochani, dlatego że kolor jest nadawany roślinom przez odpowiednie fitoskładniki. Ja się chcę jeść te kolorowe różnego rodzaju warzywa. Kolor przyciąga. Tak jak przyciąga zwierzęta, tak przyciąga nas ludzi. Im bardziej kolorowe, tym więcej zawiera różnego rodzaju na przykład antocyjanów. Więc jeśli spożywasz różnorodne owoce i warzywa w różnych kolorach, nadal zaspokaja swoje zapotrzebowanie na składniki odżywcze, mówi Christy Clove White, adiunkt żywienia na Uniwersytecie Alabamy i ekspertka Instytutu Technologów Żywności. Jest bardzo mało prawdopodobne, że wszystko, co jesz, będzie pozbawione na przykład beta-karotenu, który organizm przekształca w witaminę A. Tak, bo beta-karoten to jest taka prowitamina A. Jedząc różnorodne owoce i warzywa, zrekompensujesz część tych strat składników odżywczych, mówi. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie powinni jeść więcej owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych, aby zoptymalizować ich wpływ na zdrowie, dodaje Montgomery. W tym przypadku różnorodność nie tylko przyprawa życia może pomóc w osiągnięciu lepszego zdrowia. Słuchajcie, ten artykuł został opublikowany 29 kwietnia 2022 roku, zaktualizowany i tak dalej. Upłynęły 3 lata, mamy 2025 rok. No i co? Zatrzymuję to udostępnienie. Dlaczego w ogóle ta audycja? Kochani, no nikt z nas nie jest specjalistą, ani rolnikiem, ani nie z technologiem żywienia, więc dlatego warto się uczyć, żeby mieć wiedzę, co jest grane. Czasami ktoś mógłby powiedzieć, no i co mi z tej wiedzy? I tak muszę pójść do Biedronki czy do Lidla. Ale może to sprawi, że zaczniesz czytać etykiety. Może zaczniesz zastanawiać się. Może zamiast jednego warzywka kupisz 4 warzywka, które położysz sobie później na talerzu. A wzbogacić swój garnitur po prostu jedzeniowy na talerzu. I o to chodzi. Bo jak już jeszcze raz powtarzam, jeżeli wiemy, co jest grane, to możemy po prostu przedsięwziąć jakieś po prostu kroki. I teraz tak, no, co możemy zrobić? Tak jak to było powiedziane w tym artykule, jeść różnorodny pokarm roślinny. Ja nie namawiam do tego, żebyście nie jedli mięsa. Nie każdy robi sobie co zechce, ale mięso kumuluje to, co znajduje się w pokarmie dla zwierząt, w produktach do jedzenia dla zwierząt. Jeżeli się stosuje w uprawach herbicydy, roślinnych uprawach, oczywiście, to zwierzę później zje te herbicydy. Jeżeli się stosuje w hodowli zwierząt antybiotyki, hormony, to czym jest to nasycone mięso? I kto to później zje? Dlaczego dzisiaj dziewczynki w 3., 4. klasie szkole podstawowej już rosną im piersi, w 4. klasie zdarzają się menstruacje i tak dalej? To jest normalne? Czym to jest spowodowane? A więc jedzmy różnorodne produkty to raz. Wspierajmy rolnictwo zrównoważone. Może warto znaleźć rolnika w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Może warto poznać, poszperać. Na internecie są w tej chwili firmy, oczywiście chodzi o to, żeby było nas też stać na to, które wysyłają z dnia na dzień gotowe produkty wysokiej jakości. Jeżeli masz możliwość, uprawię własne rośliny. Ja też mam ogród, uprawiam na Podlasiu. Cebula tradycyjna, cebula perłowa, cebula czerwona, pomidory, kilka rodzajów. Pozdrawiam Andrzeja Kmitę, od którego otrzymałem też kilka rodzajów sadzonek, chyba z 30 sztuk mi dostarczył i tak dalej. A więc uprawiam ogórki, marchewkę, pietruszkę, wszystko to, co się da, przynajmniej po to, żeby w ciągu lata, od wiosny do jesieni, zerwać świeże. Nawożę glebę obornikiem, takim 4-letnim, mam dojście, sieję poplony, a więc na przykład facelię, która kapitalnie użyźnia glebę, a więc nawóz zielony i tak dalej, i tak dalej. Można wiele rzeczy zrobić. Kochani, zdrowa żywność to jesteśmy my zdrowi.
Jeżeli nie mamy tej żywności, jeżeli przypominam, mamy syndrom braków, syndrom niedoborów i syndrom nadmiarów, to jest krucho. Mamy o siebie zadbać. Nikt za nikogo tego nie zrobi. Nikt nikogo nie zbawi na siłę. Dlatego ja mam te audycje, robię te audycje, różne tematy, żeby dać po prostu wiedzę. To, co ja otrzymałem przez wiele, wiele lat, prawie przez 30 lat. Ta wiedza spływała do mnie i dzisiaj się tą wiedzą dzielę, bo uważam, że to jest niezbędne. Nawet wtedy, kiedy bardzo emocjonalnie to robię, no to w tym jestem uczciwy, bo emocjonalny w tym momencie jestem i koniec, kropka. Słuchajcie, kończymy. Życzę Wam po prostu zdrowia, życzę Wam sprawności, takiej mocy, żebyście uwierzyli w swoje możliwości. Żeby nigdy nikt z Was nie powiedział, o to się nie da, nie umiem, nie wiem i w ogóle. Nie znoszę takich ludzi. Miałbym ochotę czasami wzmóc im chęć do życia poprzez taki po prostu łomot. Wtedy zobaczę, jak dostaniesz po schapkach, czy ci chce się żyć, czy nie. Bo będziesz chciał się oddać, czy też nie. Jak już chcesz oddać, aha, to znaczy, że wraca ci chęć do życia. Więc oddajmy tym wszystkim mądralom, tym wszystkim ludziom, którzy nas oszukują, manipulują, kłamią, po prostu nam oddajmy im to i powiedzmy nie, my nie pójdziemy tą ścieżką, my będziemy kształtować własne życie. Będę szukał zdrowego jedzenia, zdrowych produktów, będę czytał napisy na tych produktach, z czego to jest i tak dalej, i tak dalej. Idźmy własną ścieżką. Da się. Wszystkiego dobrego, kochani. Papatki. Do następnej audycji. Pa.